stanęliśmy przed poważnym zadaniem połączenia przeszłości z przyszłością i refleksji o przyszłości, o Polsce bezpiecznej, niepodległej. Widzimy, że Kongres Pamięci Narodowej odwiedziło już 13 000 osób, w tym 7 000 dzieci, także jest to dowód na trwanie historii i pamięci. Historia nadal jest inspiracją dla wielu młodych pokoleń. Od roku były projektowane poszczególne strefy, zbierane te pomysły, żeby potem je połączyć i stworzyć wspólną całość. To chyba najbardziej tak cieszy, jako najmłodszy widz, poprzez zabawę, grę uczy się już naszej historii. Jak na przykład dzieci uczestniczą w Teatrzyku Miś Wojtek pełnym entuzjazmem, radością, śpiewają, skaczą, z niezwykłym zainteresowaniem tworzą komiksy bądź układają puzzle. Spotykamy się właśnie z odpowiedzią, że tak powinny wyglądać lekcje historii. Byłby to jeden z ulubionych ich przedmiotów, gdyby lekcje były przeprowadzone w taki sposób jak na Kongresie Pamięci Narodowej. Kongres Pamięci Narodowej to wyjątkowe wydarzenie, bo po raz pierwszy Instytut Pamięci Narodowej zorganizował wydarzenie, które z jednej strony podsumowuje ponad 20-letni dorobek IPN, ale z drugiej strony prezentuje historyczną ofertę edukacyjną w zupełnie nowej formule. W myśl hasła, które towarzyszy Kongresowi Pamięci Narodowej, historia mówi przez pokolenia. W przygotowaniach do otwarcia Kongresu Pamięci Narodowej brało udział kilkuset pracowników IPN z całego kraju. Ten kongres to także element spajający samą organizację, nas, pracowników. My wszyscy spotkaliśmy się tutaj, na PG Narodowym, by wspólnie opowiadać o historii, by wspólnie się cieszyć tym, co dotąd zrobiliśmy i by przekazywać historię wszystkim tym, którzy na Stadionie Narodowym się pojawili. Wielki sukces dbałości o pamięć narodową. To widać po liczbie uczestników, którzy odwiedzili Kongres Pamięci Narodowej. Przez pierwsze 2 dni mieliśmy blisko 8 000 osób, które postanowiły skorzystać z naszej oferty edukacyjnej i naukowej i dosłownie poczuć historię. Pierwszy hackathon na świecie. Nikt wcześniej nie zorganizował hackathonu, maratonu programistycznego w obszarze historii. W strefie nowych technologii młodzież może skorzystać z projekcji gamingowych, przede wszystkim gry szyfrów. Są zachwyceni, nie możemy wyciągnąć ich ze strefy. To też jest misja Biura Nowych Technologii, żeby zainteresować, zabodźcować młodzież tym, żeby nauczyła się więcej na temat historii swojego kraju. Przekierować tą atencję potem z projektów wykorzystujących nowe technologie, czyli z okularów VR, do publikacji, więc jakby to jest holistyczna oferta. Tutaj nie ma tylko gier, nie ma tylko książek. To jest wszystko, co dotyczy oferty IPN-u. To pięknie pokazuje, jak te 2500 osób zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej potrafi ze sobą współpracować, wymieniać się kompetencjami, aby zrealizować tak ważny cel, jakim jest rozpowszechnianie wiedzy na temat historii Polski. Kupowaliśmy w nim różne łakoty. Na wystawie Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności spotykamy się z samymi pozytywnymi reakcjami. Opowiada o walce Polaków z totalitaryzmami, z 2 systemami totalitarnymi. W centrum wystawy mamy globus, który symbolizuje tę długą odyseę, tę peregrinację żołnierzy. Możemy poczuć się wśród ekranów sferycznych, które otaczają tą kulę, jak na dowolnym punkcie kontynentu, przenieść się w czasie i poczuć to, co czuli tamci żołnierze, co czuła ludność cywilna. Nigdy dotąd jeszcze te wątki nie zostały zebrane w jednej produkcji, w jednej wystawie i w tak ultra nowoczesnej, imersyjnej formie, która działa na wszystkie zmysły. Zarówno kongres, jak i wystawa Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności pokazują, jak realizować skutecznie politykę pamięci, zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozostaje obecnie priorytetem. Wybierz region świata na panelu przy globusie. Dowiedz się, jakie były losy Polaków podczas II wojny światowej.
Mam nadzieję, że dzięki nowym środkom przekazu, dzięki nowym technologiom, ale zachowaniu merytorycznego kontentu naszych różnych produkcji, że dotrzemy do młodych ludzi. Badania wskazują, że dla młodych ludzi historia nadal jest bardzo ważna, tylko po prostu szukają innych źródeł pozyskiwania wiedzy historycznej. Zorganizowaliśmy pierwszy międzynarodowy piłkarski turniej IPN Trophy. Jest to impreza korespondująca z Kongresem Pamięci Narodowej. Przygotowaliśmy warsztaty o INCE, o sanitariuszce, połączone z kursem pierwszej pomocy. Bardzo często osoby, które przyjeżdżają na kongres, są zaskoczone tym, jak szeroką ofertę edukacyjną ma Instytut Pamięci Narodowej. Dla nas, co jest najważniejsze, to fakt, że otrzymaliśmy same pozytywne komentarze na temat naszej oferty. Dzieci są szczęśliwe, każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwsze egzemplarze tutaj są. Strefa wydawnictwa miała możliwość zaprezentowania blisko 500 tytułów z 950 ogólnie dostępnych w takiej regularnej dystrybucji, codziennej ofercie. Wraz z książkami pojawiliśmy się tutaj z naprawdę sztabem ludzi, którzy służą pomocą, radą i opinią. Wydawnictwo poza tradycyjną, drukowaną książką zaprezentowało tak zwane e-booki do bezpłatnego pobrania. Odbyło się również spotkanie z zespołem redakcyjnym naszego miesięcznika Biuletyn IPN. To było takie miłe zderzenie, spotkanie z bezpośrednimi twórcami tych publikacji. I to, co zaskakiwało i cieszyło, to dominująca liczba dzieci i młodzieży, co cieszy i napawa taką nadzieją na przyszłość. W 3 dni pokazać cały dorobek, osiągnięcia i możliwości, to czym się Instytut Pamięci Narodowej zajmuje od ponad 20 lat, to wcale nie jest prosta sprawa. Dla nas, dla archiwistów, pokazanie w przestrzeni przecież sportowej artefaktów, które na co dzień wymagają specjalnej temperatury, specjalnej wilgotności, specjalnego światła. Przygotowanie tego w taki sposób, aby było to bezpieczne dla materiałów, interesujące dla zwiedzającego i pokazywało naszą pracę, to było ogromne wyzwanie. I na co dzień my, zwłaszcza w archiwum, nie mamy okazji obserwować reakcji naszych odbiorców, uczniów, nauczycieli. Przeszłam się tak jako uczestnik po całej przygotowanej przez nas ekspozycji i mogłam obserwować te interakcje między artefaktem, dokumentem a uczestnikiem. Spotkanie twarzą w twarz, możliwość zadania pytania, to jest naprawdę coś nie do zastąpienia i to o tym też mówią nasi uczestnicy. Przede wszystkim chciałem podziękować pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej za ich wielkie zaangażowanie, za przygotowanie całego Kongresu Pamięci Narodowej. To był duży wysiłek całej instytucji, literalnie wszystkich pionów Instytutu Pamięci Narodowej. Wykonaliście ogromną pracę i za to Wam bardzo, drodzy pracownicy, dziękuję. Jestem przekonany, że pokazaliśmy, że Instytut Pamięci Narodowej ma tę zdolność, aby dojrzałą wiedzę historyczną opartą o kilometry dokumentów, tony, tysiące publikacji przekazywać najmłodszym pokoleniom Polaków.